Żyjemy w przyszłości znanej z filmów. To zdanie odnosi się do wielu aspektów naszego dzisiejszego życia, jednak chciałbym się skupić na jednym. Pamiętacie system Esper z Blade Runnera? Powiększający i wyostrzający obraz? Fantastyka, która przez wiele lat wydawała się niemożliwa do osiągnięcia. Aż do dziś. Dzięki zaawansowanym algorytmom, sieciom neuronowym i potężnym kartom graficznym, jak na przykład RTX 3080 od Nvidia, jesteśmy w stanie sami zrobić sobie w domu Espera, upskalując fotki, przy okazji porządnie wzbogacając je o detale. Brzmi jak science fiction? Ta fantastyka dzisiaj okazuje się naszą codziennością. Weźmy takie intra z naszych ulubionych gier, na przykład z pierwszego PlayStation. Oryginalnie intro z Soul Edge'a miało rozdzielczość 256 na 192 piksele. Odpalając je na telewizorze 4K w oryginalnej rozdzielczości wyglądałoby tak. Owszem, możemy rozszerzyć je na cały ekran, ale nadal będzie wyglądało to trochę słabo, aby nie powiedzieć bardzo słabo. Możemy co prawda dodać trochę wspomagaczy, wyostrzyć obraz, trochę podbić kolory, ale nadal będzie to niezbyt ładne. Ale zaprzęgnijmy do tego sieci neuronowej, możemy podbić obraz do 4K, podbijając równocześnie jego jakość. Nadal nie będzie idealnie. Pamiętajmy, o jakim pliku wejściowym mówimy, ale im wyższa rozdzielczość materiału wejściowego, tym lepszy efekt końcowy. Zapraszam do obejrzenia 5 klasycznych intr z dobrze znanych gier, które dzięki sieciom neuronowym upskalowałem do rozdzielczości 4K. Zobaczcie to, co znacie w zupełnie nowej jakości. Pliki zostały upskalowane z oryginalnych materiałów powyciąganych z gier, a nie z filmów pościąganych z YouTube'a. A może ty masz jakieś ulubione intro, które chciałbyś zobaczyć w 4K i 60 ramkach? Podziel się w komentarzu. Może w kolejnym filmie, jeśli takowy powstanie, takie intro się pojawi. Resident Evil. Na początek ciężki temat. Intro z Residenta w kolorze zostało wrzucone na płytę w 10 FPS-ach. Tak, w 10 ramkach na sekundę. Zrobili to dlatego, że korzystali z kodeka Cinepak, który nie należy do najrozsądniejszych wyborów, jeśli chodzi o wielkość pliku. Ale w tamtych czasach możliwe, że był to jedyny ich wybór. Nie wiem. Aby zminimalizować rwanie takiego filmu, Capcom zrobił pewnego rodzaju frame blending pomiędzy klatkami. Do tego intro jest ciemne i jest tam mnóstwo paskudnych artefaktów kompresji. Rozdzielczość wejściowa 320 na 240, bo intro zostało wyjęte z wersji PC. Na PSX pewnie standardowo byłoby w 256 na 192 piksele. Do tego te nieszczęsne 60 ramek, których tutaj niestety nie zobaczycie. No, może w jednej czy w dwóch scenach. Algorytm musiał dodać aż 5 ramek pomiędzy każdymi dwoma klatkami. Masakra. Wyszło jak wyszło. Ale niektóre sceny, jak ta z najazdem na martwego jegomościa w bandanie, wyszły fantastycznie. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here! Hey!
There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Final Fantasy VIII. Też ciekawy przypadek. Intro wziąłem z wersji PC-towej, bo oferowało rozsądną rozdzielczość 640 na 448. Problemem tego filmu jest to, że posiada mnóstwo niezwykle dynamicznych scen, a kompresja ma średnio 17 KB na klatkę. Zmasakrowało to okrutnie piękne sceny w tym intrze, np. to na łące pełnej kwiatów czy podczas pojedynku. Próbowałem pocisnąć to przed upscalingiem, deblockingiem, ale było tylko gorzej i plik stracił wiele detali. Postanowiłem zostawić jak jest. Oryginalnie film jest w 15 ramkach na sekundę i silnie korzysta z frame blendingu. Na scenach spokojnych jak ta na początku z oceanem, po upscalowaniu wygląda to fantastycznie, ale przy dynamicznych scenkach upscaler mocno szalał. Niemniej efekt końcowy jest całkiem niezły. Soul Edge.
Kolejne świetne intro z PlayStation zmasakrowane kompresją i rozdzielczością. Ta druga to szalone 256 na 192 piksele, przynajmniej w 20 ramkach na sekundę. Intro, pomimo że jest złożone dość dynamicznie, sceny są dość spokojne, więc upscaling nie szalał za bardzo i udało się uzyskać całkiem przyjemną ilość detali. Zostawiłem lekki szum na obrazie, przez co wydaje się, że niektóre sceny lekko pływają, ale dzięki temu udało się uwypuklić większą ilość detali. Bardzo podoba mi się, jak wyszła początkowa scena ze statkiem. Udało się odzyskać zaskakująco wiele detali, na przykład na rozbryzgu wody, jak i na samej wodzie. Również zwróćcie uwagę na mapę w jednej ze scen. Oryginalnie nie za wiele było tam widać. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. We all need to shine on to see how far we've come on a journey. How far yet to go, searching for our star. Deep in the night, I pray in my heart for that special light to shower me with love, to shower me with power, to shine from above. I gotta get to the edge of soul to carry on. While I'm living from the better sky. Gotta get to the edge of soul to carry on. Deep in my heart. To shine, to love, to shine, to love. Tekken 3 i kolejny klasyk z PSX-a. Ponownie szalona rozdzielczość 256 na 224 piksele. Trochę lepiej niż w Soul Edge'u, ale nadal nie za ciekawie. Tekken z kolei cierpi na bardzo ciemne sceny. Miejscami upscaling naprawdę zdziałał cuda, ale czasami właśnie przy ciemnych scenach jest kiepsko. Niemniej efekt jest niezły i całkiem w porządku w mojej opinii.
Kingdom Hearts. Intro do Kingdom Hearts, pomimo niskiej rozdzielczości jak na dzisiejsze standardy, bardzo ładnie przeszło upscaling. Powodem jest to, że film nie jest naćkany detalami, koncentruje się na postaciach, które także jako grafika CG nie mają zbyt wielu detali. Proste, czyste tekstury. Oryginalnie intro było w 30 ramkach na sekundę, więc zwiększenie prędkości do 60 też nie stanowiło problemu. Również dynamika sceny jest podkreślona przez świetnie dobraną muzykę, a same sceny nie są aż tak dynamiczne, przez co film nawet w swojej pierwotnej rozdzielczości niewiele stracił na jakości.